Cześć, ja jestem Zuza i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną papierową gierką. Nie do końca papierową, ale spoko, zaraz się wszystko wyjaśni. Spokojnie, bez obaw, również do Dungeon Hero wrócimy, więc nie ma się co obawiać. Wszystko jakby w swoim czasie będzie skończone. Chciałam Wam pokazać dzisiaj coś nowego, mam nadzieję, że fajnego. Gra to Matrix Overload. To według opisu jest Cyberpunk Solitaire Game. Tutaj gramy talią kart, tylko i wyłącznie talią kart. Kompletną, zarazem z jokerami oczywiście. No i generalnie, o co chodzi? Motyw jest taki, że jesteśmy w dosyć dalekiej przyszłości i żyjemy w takiej lekko dziwnej rzeczywistości, gdzie bogaci, celebryci, sławni i tak dalej, bardzo wpływowi ludzie mają władzę nad światem, no a reszcie się troszeczkę mniej powodzi, tak? I my jesteśmy takim trochę, jesteśmy generalnie hakerem i gramy takiego cyberpunkowego Robin Hooda, który będzie ratował tutaj w imieniu wszystkich. Robimy atak hakerski, tak zwany, na tych właśnie najbardziej bogatych, na tych sławnych, na tych wpływowych, tak? Na tych royal, to się nazywają royal, tacy szlachetni, nie wiem, tacy bardzo wpływowi na pewno. Możemy nazwać ich wpływowi. Generalnie, najpierw rozkładamy sobie Matrix, czyli taka sieć, tak, cyfrowa, że tak powiem. Tutaj mamy przykład rozłożenia. Najpierw rozłożę grę, a potem będę Wam tłumaczyć. W trakcie oczywiście rozkładania będę Wam wszystko wyjaśniać. Najpierw musimy rozłożyć sobie siatkę właśnie tego Matrixa tak zwanego. Ja sobie przetasuję trochę karty. Już się bardzo mocno tasowałam. To jest taka zwykła talia kart razem z jokerami w środku. Więc cały komplet wszystkich tych kart. Dobra. I teraz tak rozkładamy taki setup, tak zwany setting, czyli takie pierwsze rozłożenie. I rozkładam sobie dokładnie tak o takim kształcie. 10, 5, 3. Symbole, zarówno wartości, jak i symbole na kartach są bardzo ważne. O, i teraz tak, to jest dobry przykład. To jest joker. Jokery to są właśnie jokery, damy, króle. To są symbolizują tych właśnie wpływowych, tak? Tych wpływowych, więc my na razie go odkładamy na bok, bo on nie jest elementem naszego takiego pierwotnego ustawienia w Matrixie. Teraz Wam będę mówić, co z nim robimy dalej. Okej, król tak samo odpada. Joker jest to... nie jest to dokładnie opisane, co się dzieje, jak w settingu wyciągniemy Jokera. Wydaje mi się, że po prostu na razie odłożę i go wtasuję później do talii. No bo Joker i As reprezentują taki reset. Będziemy zabierać karty i dokładać je z powrotem na spód talii. Wydaje mi się, że dużo tych rozdziałów na początek, o Jezus. Wydaje mi się, że ten Joker nie powinien być też położony na samym początku. Tak mi się wydaje. Nie ma tego zasad uwzględnionych, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. Jokera sobie wtasuję i teraz Wam powiem, już Wam mówię, co robimy z tymi wpływowymi. Mamy 4 wpływowych. Bierzemy ich od dołu, czyli od tego pierwszego. Na czym teraz powiem, ale na czym rozstawienie tych wpływowych polega. Musimy jak najbardziej dopasować do, że tak powiem, karty do karty. Na początku bierzemy pod uwagę, jaki tu jest kolor i jaka wartość tego koloru jest najbliższa właśnie wartości tej figury. No to najbliższa. Generalnie mamy 2 karty o kolorze takim samym jak ten Jopek. Jest to 8 i 10. 10 jest bliższa wartości tego, no bo to jest jak wartość, to jest jakby miało wartość 11, tak? W ten sposób. Trochę tak ogarnąłem biurko, trochę więcej miejsca jest. No i tak, jego możemy postawić tu albo tutaj. Myślę, że postawimy sobie go na razie tutaj. Kolejny jest
Król trefl. No mamy trefla tylko jednego, więc musimy go uderzyć, obok piątki postawić. To jest jeden tref. Aha, jest jeszcze tutaj trójka, ale piątka ma najwyższy, tak? Więc piątka jest najwyższym treflem. Potem jest królowa również karo. Możemy ją położyć tu albo tu. Nie możemy, nie mamy opcji, bo znaczy, generalnie tu jest opcja dla największa wartość dla właśnie tego symbolu. Tutaj jeszcze teraz, gdybym miała jeszcze jednego karo, to bym mogła dopiero położyć przy ósemce. Bo oczywiście kładziemy po zewnętrznych stronach Matrixa, to jest wewnętrzna strona Matrixa, po zewnętrznych stronach Matrixa kładziemy sobie siatkę tych właśnie wpływowych. No i został nam tutaj Jopek, tref, tu albo tu. Myślę, że tutaj położymy w ten sposób. Teraz tak, gra polega na tym, że dobieramy karty. Kart są różne rodzaje. Kart. Od 2 do 10 są to nasze programy w Matrixie, za pomocą których będziemy eliminować tych wpływowych, ewentualnie budować sobie siatkę Matrixa, tak? Taką, która nam pasuje. Możemy dobierać też oczywiście innych wpływowych, które będziemy rozkładać według zasad, które będę mówić po drodze. Od 2 wartości do 10 kładziemy na dowolnym kolorze, jedynie wartość musi być większa lub równa bodajże. Miałabym piątkę, mogłabym ją położyć tu i tu, bo ma równą lub większą wartość niż trójka lub czwórka, czyli musi być pod spodem mniejsza, tak? Ten stos bierzemy sobie, gdybyśmy mieli na przykład tego asa, byśmy mieli sobie stos dowolny, asy to dowolny stos, odwracamy, kładziemy pod spód, a na miejsce pustego stosu kładziemy asa. Joker natomiast kładziemy na miejscu stos, zabieramy o najniższej wartości, tak? Czyli stos z najniższą wartością na wierzchu, kładziemy pod spód i kładziemy Jokera na wierzch. Może powiem, w jaki sposób eliminujemy tych wpływowych ludzi, czyli te figury na zewnątrz. Jeżeli kładziemy kartę, która ma 2 karty odstępu od figury, czyli jeżeli ja tutaj położyłem kart na tą trójkę, na przykład czwórkę o tej samej wartości albo innej, bo to wartość nie ma znaczenia, kolor nie ma znaczenia ani figura, liczy się tylko wartość. Jeżeli położymy tu czwórkę, to ten Joker mógłby być od razu wyeliminowany. Dlaczego? Dlatego, że Joker kładziemy naprzeciwko jakby 2 karty odstępu, tak? Jeżeli położymy tutaj, to te 2 karty odstępu nam mogą wyeliminować Jokera. Jeżeli położymy tutaj, to wtedy się te 2 karty odstępu, czyli naprzeciwko, jakby opposite z angielskiego, czyli dosłownie naprzeciwko, tutaj jakbyśmy położyli tu, to naprzeciwko jest ta dama, tak? Więc tak to mniej więcej działa, taka siatka się robi. Tutaj też możemy położyć kartę, to jest po prostu wartość dowolna, tak? Tu jest 0, czyli każda wartość tutaj może być położona. Ok, i teraz tak, taki Jopek. Ta figura ma tak jakby 11 żyć. Czyli żeby pokonać takiego Jopka potrzebujemy dowolnych 2 kart z dowolnym tym symbolem, które mają więcej niż 11. Ma więcej lub równo, więc spoko, więc może mieć 11 albo i więcej. Królowe mają 12 tak zwanych żyć, a króle 13, tak? Ale Jokery są najprostsze, bo tu nie potrzebujemy w tych kartach 2 przed tym w konkretnej linii. 2 przed Jokerem mają mieć tylko wartość większą lub równą od niego, ale kolory się nie muszą w ogóle pasować. Ale natomiast jeżeli chcielibyśmy na przykład pokonać tą królową, to tu położymy kartę, to już nie ma znaczenia ta karta, ale te 2 przed królową, te 2 w Matrixie muszą mieć nie dość, że więcej lub równe 12, ale muszą też zgadzać się tym symbolem, tak? Symbolem tych zwanych kar, to jest kar, tych symboli dzwonka. Więc obie karty, ta musiałaby być też tym właśnie symbolem, co królowa, tak samo działa król, tylko że król ma 13 żyć, tak? I to jest ta różnica. Zaczniemy grę, bo trochę się rozgadałam, zaczniemy grę i zobaczymy, jak to będzie działać teraz. Wyciągam pierwszą kartę, muszę ją gdzieś położyć. To jest 10, tak jakby pik, 10 pik. Nic mi to nie da. Mogę ją położyć wszędzie, dosłownie. Czy ja chcę coś... Co zrobimy sobie 10, walniemy sobie tutaj.
Teraz jest bardzo fajny przykład, bo ta dziesiątka zasłania nam tu, więc atakujemy teoretycznie tego jobłka, tak? W tą stronę, bo tu są, w tym położyliśmy karty dwie przed tym konkretną. Moglibyśmy zaatakować też postać, która jest tutaj, ale tu nikogo nie ma, więc atakujemy tego sobie jobłka. I tak myślę sobie, że od razu go eliminujemy z racji tego, że nie liczą się w ogóle te symbole, tak? Że może być i pik, i te karo, tak? Ale one w sumie mają 15. 5 plus 10 to jest 15, więc o wiele więcej niż 11, tak? Więc ten jobłek od razu nam spada, tak? Gra generalnie, bo grę można wygrać, można i przegrać. Grę wygrywamy, gdy wszystkie, to będzie 3 razy 4, czy 12 figur, czy będziemy mieć 12 kart, wszystkie karty wyeliminujemy tych wpływowych, tak? I wtedy dopiero będzie, można powiedzieć, że wygraliśmy grę. Na razie już mamy jedną z 12, tak naprawdę, nie jest źle, nie jest źle. Lecimy dalej, tak? O, mamy tutaj damę. I ją musimy położyć. No nie mamy, właśnie, to jest dobry przykład, bo nie mamy jej gdzie położyć. Nie mamy jej gdzie położyć, no bo figura o tym samym kolorze jest zajęta, drugiej nie mamy, bo właśnie ją zasłoniliśmy, tak? Kolejna zasada to powinna być najwyższa wartość o tym samym kolorze, tak? I teraz tak, powinniśmy położyć tą damę obok największej, bo tak, nie mamy tego samego koloru, ale mamy, nie mamy tej samej wartości, ale ten sam kolor. Czyli powinniśmy położyć obok karty o tym samym kolorze, czyli tym niebieskim, takim czarnym, bo są czarne i czerwone, więc obok najwyższej wartości o kolorze czarnym, czyli jest to 10, tak? Nieważne, że te symbole się nie zgadzają, tu chodzi teraz o kolor, bo to jest druga w kolejności kategoria, pod którą bierzemy pod uwagę, jeżeli wstawiamy tych naszych tutaj wpływowych. Okej, to już jest, lecimy dalej, to jest bardzo fajna, szybka gra. Mamy teraz dwójkę, zobaczcie, dwójka nie może na nic wejść, teoretycznie z tych matrixowych kart, ale zawsze jest na początku tego startowego układu miejsce takie puste. I ono ma wartość 0, tu możemy położyć każdą kartę z tych, co dokładamy, tak? Właśnie, jeżeli jest taka sytuacja, że nie możemy dołożyć karty, wtedy ta karta tak jakby staje się lodem, czyli takim programem obronnym dla tych właśnie wpływowych. Słuchajcie, tak, to tak działa, że jeżeli ja nie miałabym tej dwójki gdzie dołożyć, to musiałabym tam według zasad, które wam później będę wyjaśnić, jeżeli się taka sytuacja zdarzy, będziemy wkładać tak jakby pod danego wpływowego, żeby mu zwiększyć życia, czy teoretycznie, gdyby tak była sytuacja, to ten jobłek miałby bazowych żyć 11 plus 2 z tego obronnego programu, którym się broni ta jego sieć i miałby 13 żyć wtedy, czyli trudniej byłoby go zniszczyć, tak? Po prostu pokonać. Więc tą dwójkę kładziemy, co bo nie mamy zbytnio wyjścia. Mamy kolejną dwójkę. Okej, kładziemy ją teraz tutaj. Też jakby nie chcę nic, nie możemy nic więcej zrobić, bo na równą lub większą, na równą lub na niższą, tak? A i asy, właśnie asy. Asy mają, słuchajcie, wartość 1. Więc puste takie pole ma wartość 0, a as ma wartość 1. I dobrze, asa kładę na dowolne miejsce. Kładę na dowolne miejsce, żeby po prostu wziąć karty spod spodu i wrzucić je na spód, a asa sobie położyć na ich miejsce. Teraz sobie tak myślę. Te dziesiątki zabiorę tę dziesiątkę stąd, okej. Położę sobie asa i te dwie dziesiątki kładę w takiej samej kolejności pod spód. Tak, bo gra się kończy, jeżeli skończy mi się cała talia kart i nie będę miała wszystkich tych wpływowych pokonanych, nie będą oni usunięci z gry, to wtedy przegrywam. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że taki na przykład jeden z wpływowych będzie miał łącznie 20 żyć, czyli będzie miał pod sobą tyle tych programów obronnych, że nie będzie się go dało zniszczyć. Będzie miał pod sobą 20 żyć, nie będzie można go zniszczyć, to wtedy już też przegrywam. Lecimy dalej. Dwójka, mi się w ogóle ta dwójka nie przydaje do niczego. Weźmy ją, połóżmy jeszcze na tej dwójce. Może tu jakieś serducho by się trafiło, jakaś postać. Aha, i teraz mamy coś takiego. Dobra, połóżmy to tutaj.
Tak, myślę, że położymy znowu same stos, słuchajcie, to jest stos dwójek. O, i mamy asa kolejnego, serducho. Ten as serducho mi tak trochę średnio pasuje, chyba tak myślę. Weźmy sobie tego asa serducho tutaj. Tak, a tą piątkę sobie pod spód damy wtedy już. Oczywiście tych kart już nie tasujemy, one były przetasowane i zostawiamy je w takim układzie, jakim one są. Kolejny as, ojejku, tasowałam, naprawdę, obiecuję, że tasowałam. I teraz zrobimy sobie, i teraz zrobimy sobie fajną rzecz, znaczy taką fajną, jak fajną, ciekawą. Położymy tego asa tutaj. Te dwójki wszystkie nam tutaj, niestety będą trochę nam później blokować, ale ja chcę tego króla tutaj, wiecie, spróbować przynajmniej, chociaż to jest wartość 6, on ma wartość 13. Też tak trochę średnio zrobiłam teraz, ale już jest po ptakach. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Bo na to mogę położyć dowolną wartość praktycznie, tak? Damy. O, i teraz zrobiłam źle, bo tu było to serce, a ja je zabrałam, no nieważne. W każdym razie dama musi być obok serca, najlepiej. Najwyższa wartość to 4, czyli zostają tutaj. Czyli też słabo, że zabrałam stąd. No to jest taka właśnie gra, słuchajcie, to trzeba kombinować. Jest trochę takiego myślenia, wiecie? O, fajna sytuacja się teraz zdarzyła, bo będziemy, 7, ona ma za mało. To dużo, więc ta trójka nam się tutaj nie za bardzo, bo moglibyśmy ją tu położyć. I wtedy tu kładąc kartę, jaką tam pasującą, moglibyśmy zaatakować damę, ale dama ma żyć... Ojejku, dama ma 12 żyć, a mamy tu tylko 7, więc to się nam się w ogóle nie opłaca w ten sposób działać. Możemy położyć tu, możemy położyć tu. Albo tu. To położę tutaj, przynajmniej na razie, tak? Lecimy dalej. To będzie szybka gra. Myślę, że skończymy ją w tym jednym jakby materiale, więc spoko. To już jest coraz wyżej, okej, aczkolwiek niekoniecznie. Tu ją położę, bo idziemy też na tych państwa z tej strony. Mamy 9, a potrzebujemy 11, więc rozumiecie, o co chodzi, nie? 8, okej, 8 i to 12 daje, okej, to tutaj kładę tą 8 i ona teraz, jeżeli tu dopasuje kartę, to wtedy zaatakuje damę i ją zaatakuje i ją zejdzie mi z planszy, już wtedy będzie pokonana, bo tu jest 12, królowa ma też 12, więc mamy na równi, więc na równi remisy też wygrywamy. 4, okej, 4. Tu nie pasuje, to by fajnie było to, ale tu nie pasuje 4, nam tu też nie pasuje. Weźmy sobie na tego asa tą 4. Zobaczcie, ten rządek, taka linia 4. Okej. Zasłoniliśmy tego asa tutaj, bo byśmy tu położyli tego jobłka. On ma serca. Że tak powiem, serc nie ma wolnych, tak? Bo tutaj królowa zajęła. To tak myślę teraz, że myślę, bo musimy go położyć tutaj, tak? Bo ma kolor ten sam, najwyższa wartość, to gdzieś między kładziemy go tutaj, tak? W ogóle nie pasuje, ale go tak musimy położyć. Ojejku, teraz jest król. Wiem, że tu jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aha, nie ma wszystkich miejsc. Czekajcie, raz, 2, 3, 4, a nie, jest 12, dobrze, bo jeszcze są 2 w jednym rogu. I on tutaj zostaje, albo tu, albo tu. Tu go położę chyba, tu go zostawię. Ojejku, prawie wszystkie figury mi wyszły. Wszystkie figury naraz. A zobaczcie, że nie wiem jak to się stało. I król serducho, to znowu tak samo. Tu nie może być, więc może być tu, albo może być tu. Wezmę go tutaj. Mamy coś... Joker. O, i teraz Joker to jest taki twardy reset. To nie jest jak as. Znaczy, jest podobnie jak as, bo również resetuje. No, ale, że tak powiem, nie mogę sobie wybrać. On po prostu wybiera stos, na wierzchu którego jest najniższa wartość. Joker ma wartość 1, tak? Czy możemy na nim dowolną kartę położyć, tak samo jak as. Wiecie co? To możemy, bo mamy 3, jak już mamy remis, to mamy 3 czwórki najniższe, więc teraz możemy sobie wybrać, co chcemy wziąć. Bo jakby jest taki remis, to możemy sobie wybrać. Mamy 3, więc nie weźmiemy wszystkich naraz. Ojejku, teraz fajnie pokombinować można, bo poczekajcie, Joker. To nam potrzebujemy. To nam pasuje, tego nie chcemy zmieniać. To nam pasuje. To nam ta 4 nam średnio pasuje i tutaj nam średnio pasuje. To weźmiemy sobie tu, bierzemy te karo na spód, okej. Ten spód to jest taki trochę mylący, wiecie co chodzi, bo potem są nam najmniejsze wartości na koniec, tak? 9, fajnie chciałam powiedzieć, ale nie do końca, chociaż nie. Jest okej.
Jest ok, bo kładziemy ją tutaj i przy okazji mamy tu już fajny sobie zestawik, ale przy okazji atakujemy właśnie tą królową, tą wpływową stąd, tak? No bo tu położyłam, więc atakuję tak, 2 karty przed nią, dają mi sumę 12, więc jest równa z wartością królowej, więc ona zostaje wyeliminowana, tak? Sobie będę kładła tutaj. Poza tym Matrixem. Ok, to jest fajne, jest ok. Lecimy dalej, zobaczymy co jest. Mamy 2 punkty. Ojejku, dobra, widzę, że to jest królowa-pik, no to musimy ją tu położyć, nie ma innego wyjścia. Wiem, że widzicie tu kawałek, ale ja nie mam innego kadru, żeby wam to pokazać, niestety. 7. Siódemka. Ok, tu nie mogę jej położyć. Tu by mi pasowało gdzieś ją położyć. Nie, tu mi nie pasuje kompletnie, bo tutaj do króla to się w ogóle nie lepi, nie klei. No tu gdzieś, tak? Tu najlepiej, ale nie mam jak na 9 położyć 7. Czwórkę. Tu mamy 7. Aha, tu mamy 4 i 5, czyli 9, a 7 i 4 to będzie 11. Czy to będzie nas tak, żeby pokonać tego Jobka? Tak, będziemy mieć 11 do 11. Ok, tak zostawimy na razie. Ale tego nie zdejmiemy. Tego nie zdejmiemy, słuchajcie, bo to, chyba, że 10 to położymy jakimś cudem, nie? 6. 6 jeszcze niżej. No 6 możemy położyć tu, możemy położyć tu. Ja położę tutaj. Nie możemy tego, nie atakujemy tego króla z racji tego, że on nie ma w ogóle, kolor się nie pokrywa, tak? Co my tu mamy? 3. No, jedna opcja to na Jokera, tak? Zaatakujemy, nie możemy zaatakować damy, bo tu nam brakuje symbolu, tak? Ale 6 się nie liczy, no cóż. As, dobra, i teraz robimy taką wielką rzecz, słuchajcie. Musimy zabrać te wysokie wartości stąd koniecznie, bo to jest as, który możemy sobie położyć. Musimy zabrać wysokie wartości stąd. Tą 9 czy tą 10. Tą 10, tą stąd, jedną jedyną chyba, tak? Tak, ale będziemy mogli mieć możliwość teraz już działania, bo ta 9 zostaje. Ok, i zabieramy ją, idzie ona na spód kart. Ok, 10, o, teraz mi kładziecie 10, chociaż poczekajcie, ojejku. Nie pasuje mi to wcale, ale nie no, pasuje, bo patrzcie, to jest fajna opcja. Tu kładę, tak? Nie, tu kładę, przepraszam, tu kładę. Tu kładę i teraz mogę zaatakować tą damę zarówno jak i tego jabłka, z tej strony damę. Ok, i super, i mamy to. Mamy to, co chciałam, czyli mamy jakąś taką wartość nie za wysoką i nie jest to jakaś taka niepasująca. Tak, możemy zaatakować tą damę i myślę, że my, póki jest możliwość, zaatakujemy ją teraz. Tak? Kładę tutaj ten symbol i atakuję tą damę. Te 2 karty przed damą mają łącznie 14, więc ona też zostaje pokonana. Ok. Lecimy dalej. Mamy 3. Ok, pasuje nam to, bo tu możemy ją położyć i tu też pokonamy damę, nie wiem czy widzicie. I atakujemy sobie tego jabłka, czyli takim ruchem. No to mamy tutaj 11, więc jest na styk, na równo z jabłkiem, tak, wartość. Dobrze idzie, coraz bardziej lepiej. Co my tu mamy? Tu nic nie mamy takiego pożądanego, aczkolwiek położymy... Aha, chcieliśmy damę zaatakować tą. Dobrze, zrobimy tak, że no bo inaczej jej nie uderzymy niż w ten sposób. Uderzymy tą damę sobie, tak? Czyli tu mamy 9 i 3, to jest idealnie, czyli 12, czyli akurat, żeby pokonać damę. 9 i 3 to jest 12, dobra, 12, super. I bierzemy kolejną kartę, to jest 6. Mamy serducho jakieś, tu mamy serducho, to nam nic nie da. Jopek ma 11, tak? A my tutaj 10, nie fajnie, ale możemy sobie tą, no bo jedna opcja jest tutaj położyć, tak? Więc będziemy sobie mogli tego jabłka też zaatakować. Znaczy tu jeszcze mogę położyć, ale nie chciałam. O, Joker nam po prostu wkłada najmniejszą kartę. No najmniejsza karta jest tylko 4, więc zabieramy te wszystkie. Tu jest też as. Ten as też oczywiście spada, tak? Więc mamy też fajne takie opcje, że będziemy mogli tego asa z powrotem dostać, tak? Tak i pod spód. Dobra. I to tu mamy jabłka. On tylko tutaj może być z tej strony.
szóstka na szóstkę albo na jokera. Szóstka na szóstkę czy szóstka na jokera? Ile tu mamy? Mamy 6 i 7, czyli 13. Czyli możemy tu uderzyć i wdać w tego joker. I fajnie. I mamy już raz, dwa, trzy, 4, 5. Już połowa jest za nami, słuchajcie. Połowa za nami. Czwórka. I teraz jest zły moment. Bardzo zły moment, bo to jest pierwszy moment, w którym musimy dać jakiemuś z tych wpływowych dać jakiś program obronny. Zaraz wam powiem, jak to działa. Ok, czyli tak, to jest wartość, to jest pik, więc wszystkie piki musimy sprawdzić. Kto ma najbliżej wartości pik? Mamy króla, damę i jopkę. Jopek ma wartość 11, to jest jego siła również i zdrowie 11, czyli jemu musimy poddać to jako kolejną wartość. Ja tak położę, żebyście mniej więcej widzieli, że to jest 4 i jopek. Nie wiem, mam nadzieję, że to widzicie. Zobaczymy to później, by tak było, może widać. Jopek i czwórka, czyli on już ma wartość, sam sobie ma wartość, słuchajcie, 15. To jest bardzo dużo. 15 ma więcej niż król, nie? To niestety. 15 jest bardzo dużo. Siódemka. Serce. Położymy sobie tutaj. No to nie możemy zaatakować króla, ale sobie położymy tutaj tą siódemkę, bo zbieramy serducha na króla, nie? Siódemka też. Ja tak patrzę, żeby to tak też nie przeszkadzało za mocno mi w moich planach. No tu albo tu go położymy na razie. Dziewiątka. No dobra, weźmiemy sobie tutaj koniecznie, zdecydowanie, bo pasuje nam do tego, jak i do tego. Coraz się robi trochę trudniej, kochani. Piątka, niedobrze. Piątka to znaczy, że musimy podbudować kogoś. Podbudujemy króla, bo on ma najbardziej pasujący ma... No jedyny, tak? Więc król ma, słuchajcie, ile? 18? Jeżeli jeszcze raz podbudujemy króla, to przegramy, bo on ma 18 już, ma 13,5, czyli 18. Niedobrze. 9. To co, podbudujemy go chyba tutaj, tego, nie? O tego. Ale poczekajcie, to jest 16, a ma 18. Ja pierdzielę. Ciężko. Nie wiem, czy w ten sposób to zrobimy. Jak to zrobimy? Jeszcze poczekajcie, bo tutaj co mamy? Aha, to są dzwonki. No nie jest to prosta gra, niestety. Tu mamy bardzo musimy mieć 10 albo coś wyżej, nie? Król, on nie może tu ani tu dołączyć, więc dołącza do koloru o najwyższej wartości, czyli dołącza tutaj, w ten sposób. Okej, no to zasłaniam akurat obok symbol pasujący, super, idealnie. Mamy 8. Okej. Czyli ona pasuje nam tutaj fajnie, żebyśmy mogli... 10 by się... 9, kurczaki pieczone. 6, nie, budujemy. Nie podbudujemy, tylko tu kładziemy albo tu. Nie, tu połóżmy tą 6 na razie. 10 serducha. Super. Jest super. Ja naprawdę cieszę się, bo kładziemy go zamiast 7 i to będziemy mogli tego króla za 18 zaatakować. Jeżeli się uda, nie? O Jezus. Trójka musi pod kogoś pójść. Pójdzie pod króla, bo jedyny, czyli tu ma 16. No coraz trudniej się robi. Na początku było tak łatwiutko, się spodziewałam, że będzie prosto. O, i teraz co robimy? Bardzo ważna rzecz. Atakujemy tego króla. Tu kładziemy 9 i 10, to jest razem 19, tak? Więc on ma do 18, więc on spada razem z tą, a nie wiem, co się dzieje z kartą. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Te karty odpadają, czyli ten zostaje pokonany, a karta po prostu odpada na bok, ona nie bierze już udziału w niczym, w żadnej grze, ta piątka. Niedobrze, bo mamy znowu 18, nie? W sensie to coś czuję, że to będzie strasznie ciężko. Tu jest 5 i 13, czyli 18, znowu ten król ma 18. Budujemy tego. On ma tutaj też 18, już teraz ma też 18 ten król. Niedobrze wam powiem, niedobrze, bo ciężko będzie ich pokonać. Ja nie wiem, czy jest w ogóle możliwe. Na obecny jest tak, czyli tak, ten Jopek ma 15, ten ma 12 czy 12, czyli poddamy, no bo Jopek ma teraz już siłę większą, tak? Zwiększyliśmy mu te życia, więc on już ma wartość większą, więc idzie pod damę, która jest kolejna. 2 serducha. Nie mamy pod kogo, więc idzie pod kolor. Oho, poczekajcie, już chyba... Czy to była przegrana nasza? W sumie to moja zasługa głównie.
Okej, słuchajcie, bo mi trochę ucięło nagranie. Tak, dopiero teraz się zorientowałam. Ucięło mi nagranie, bo chyba nie wiem, czy przekroczyło 40 minut, czy coś takiego, no ale ucięło, więc po 40 minutach pewnie ucinam, muszę to mieć na uwadze. Przegrałam grę zaraz następnym ruchem, po tym następnym ruchem był nasza nieszczęsna dwójka, którą wzięliśmy wtedy tym asem spod spodu, tak? Więc to jest nasz gwóźdź, że tak powiem. Więc ten był, to widzieliście, bo no, do 20 można, ale jak przekroczy 20, wtedy jest przegrana, bo nie można go już pobić tego. Więc on się zablokował, ten król się zablokował do 22, więc teoretycznie no nie możemy go pokonać, znaczy no, w ogóle nie możemy go pokonać, więc no niestety ci wpływowi wygrali, tak? Wygrali z nami jako hakerami. Gra jest bardzo fajna generalnie. Bardzo fajna, mamy raz, dwa, trzy, cztery, 7 punktów na 12. Tu zostały nam tylko te figury, które byśmy musieli do sukcesu nam brakowało. Ciężko się, ja też nie wiedziałam do końca na początku, źle, że brałam te małe na spód, tak? Nie pomyślałam o tym, ale teraz jakbym będę grała drugi raz, bo pierwsza rozgrywka w ogóle z wami, więc jakbym grała drugi raz, to bym już inaczej zagrała. Także gra bardzo fajna. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i pa pa! Cześć!